Witam, 25 październik 2024 rok, godzina 15:33, ale troszeczkę później. I tak wygląda nasz kosmogram. Proszę zwrócić uwagę. Oczywiście, że Słońce jest w znaku Skorpiona, ale już wkroczyło do Duady Strzelca. Upłynęło 2 doby i pół do momentu, kiedy znaleźliśmy się zupełnie w nowym obliczu naszego Skorpiona i też przekroczenie pewnej strefy. Czy komfortu? Trudno powiedzieć, bo to się tworzy automatem. Ale co najważniejsze, że ten automat jest bardzo interesujący. Możemy nie wychodzić ze strefy komfortu wtedy, kiedy mamy trygon, kiedy mamy ryby, kiedy mamy raka. W tym momencie jesteśmy ciągle w tym samym stadium rozwoju. Czyli ryby, czyli Skorpion uwielbia w pewnym sensie robienia tej sztuki iluzji, dlatego też używa tego na co dzień, no i tego raka, gdzie nie wychodzi z własnej skorupy, tylko chowa się za płaszczem magii, nazwijmy to, albo też w jakichś sytuacjach, które są niejednoznaczne. Rak, czyli 2 kroki w tył, zanim zrobię 1 krok. Oczywiście nie bierzcie pod uwagę, drogie raki, że to jest o was. Nie. To jest pewien synonim, który trzeba umieć ukazać, żeby skonfrontować to, co byśmy chcieli uzyskać. A najważniejsze to, co chcemy uzyskać, to rzeczywistą prawdę. A prawda jest tylko jedna. Kiedy umiemy się posługiwać tą teorią, którą nazywamy znakiem i wchodzić w strefę komfortu lub pokonywać ją, czy też zostać w niej, co jest w gruncie rzeczy dosyć irytujące i wtedy jesteście albo jaszczurkami, albo pająkami, bo tak jest łatwiej. No, na pewno jaszczurka to będzie ten rak, który cofa się i zastanawia się, co zrobić, czy ta ryba, która będzie cały czas na pograniczu tej decyzji, czy mam to zrobić, czy też nie. I dlatego też skorpiony są nieprzewidywalne, bo w tym trygonie ryby mogą być wodzirejami, a rak jest raczej tym, którego nie to, że się boi skorpion, ale w pewnym momencie ucieka od odpowiedzialności i po co ja mam w to wchodzić? No więc po prostu na zasadzie, a niech się stanie, ale nie ja. Do widzenia. I to jest zupełnie normalne, tak znacie, to robicie w dyskusji. Ale co innego, kiedy wchodzicie w tą strefę komfortu i chcecie rozpoznać w pewnym momencie, a tutaj rozpoczyna wam się wodnik. Wodnik czarownik, wodnik rewolucjonista, co to nie on. No i wtedy wchodzi właśnie to, co teraz. Nie wiemy co, a coś się dzieje. Dlaczego tak jest? No trudno powiedzieć, że to jest rewelacyjne, ale rewelacyjne jest jedno, że coś nowego, coś intuicja. To też dlatego Sherlock Holmes chodził z lupą i przyglądał się każdemu szczegółowi. No, należy to do panny oczywiście ten szczegół, ale wodnik daje tą sympatyczną wolność podniety, co będzie jutro. I następnego dnia, a co, nie taka jest prawda? A może jeszcze jakaś inna, bo można przejść zupełnie do czego innego, do eciepecie i w eciepecie dla skorpiona jest to wymówka, że musiałem to zrobić, bo nie miałem z czego funkcjonować, a funkcjonuje zawsze, próbuje wejść na najwyższe i to jest dla niego właśnie przejście w tą strefę komfortu, więc
najlepiej zająć się albo jakąś czyli lichwą, albo tam jeszcze czymś, co dzisiaj jest zupełnie normalne, bo przecież nie wiemy, co jutro zastaniemy, czy zastaniemy tą samą sumę, czy 2 razy wyższą, a w rzeczywistości możemy sami siebie doprowadzić do bezładu i absurdu, doskonałości. A dlaczego mają nie dać? Dadzą, jak tylko przyciśniemy. To jest cecha takiego pana, który wyhodował o nazwisku Doberman. On był szczuplutki, malutki, ale był komornikiem. No i wyhodował pieska właśnie o tej nazwie, aby już z wyciśniętej cytryny jeszcze 3 kropelki wycisnąć dla lepszego smaku. Pamiętajcie o tym. To jest bardzo ważne. Takie zaciętość, charakter. I to jest właśnie ta próba przejścia na drugą stronę swojego ja, co to ja nie mogę? Ależ możesz, drogi kochany. I próba też zarządzania, przeważnie psychiką i dokuczania w tym. I to ta strefa komfortu dla skorpiona jest czy rzeczywistością, trudno powiedzieć, ale w pewnym sensie autorytetem, że może zarządzać. No i zarządza oczywiście swoją szpadą i swoim żądłem bardzo dokładnie, jeżeli chce tylko, jeżeli potrafi powstrzymać się, to tylko jego kultura i wykształcenie, bo możliwe, że im więcej wie, w tym bardziej progresywnie wchodzi w strzelca i właśnie w tej dładzie, której jest, ale oprócz tego też wymierza pewne horyzonty sobie życia i to jest właśnie cecha, którą trzeba bardzo szanować u skorpiona, bo skorpion sobie zdaje sprawę, że ta strefa komfortu jest dla niego do zdobycia, ponieważ właśnie tymi dysponuje. Ma pieniądze, ma odwagę, czy intuicję, czy jeszcze coś, czego nie posiada, no i władza swoje ja, co to ja nie potrafię, no i w ten sposób wyjmuje miecz sukcesu i rządzi nim, fechtując raz z kwinkunsa, bo pomoże mu panna, albo jeszcze z jakiegoś tam swojej natury. No a dla niego przecież kwinkunsem, co tu ukrywać, jest koziorożec. No więc w tym momencie 2 znaki, czyli sekstyl już przywala, więc tutaj naprawdę, a następnym sekstylem może dogodzić tak, że po prostu aż wyjdą oczy na wierzch, a potem dojdzie do tego, że trafi na najtwardszy pieniądz, o którym mówiłem, no i potem co się dziwić, jak z tego ma, no cóż, dobrobyt, bo i chwała, bo ma gdzie usiąść i rządzić królestwem. Co prawda za murem, ale czy to istotne, że dom ma 13 zamków, a nie 1, bo 13 jest znowuż baranem, tylko tym drugim, bo pierwszy baran i po rybach mamy znowuż barana, więc duplikat się zawsze przyda. No i mamy 2 barany, w tym jeden jest spod barana, drugi już jest spod byka, a to tajemnica, której, no jeżeli nie potraficie jej zweryfikować, no to w takim razie trudno, fikacie koziołka i robicie z siebie matołka. Dobre? Dobre. Pasuje. Gra. No więc o co chodzi? Skorpion żyje i wszyscy się cieszą, a reszta dostała zaszczyt grzeczności i nie wie roztropności, żeby umieć przejść z tego na tamten dział myśli, co jest w pewnym sensie trudne, dlatego że cóż ma zrobić, kiedy się boi jednego, że ktoś go oczaruje, a skorpion tego nie lubi i wtedy właśnie strefa komfortu jego opuszcza i staje się na miękkich nóżkach niedźwiedź ogromny. Wiecie, o co chodzi. No tak czasami bywa, bo kiedy mówimy za pewną rzeką,
mamy niedźwiedzia, za drugą też stolicę w herbie. Wiecie, o co chodzi. I ten jeden jest na glinianych nogach, a drugi na jakichś takich giętkich. Ale my, patrząc się na Wojtka, niedźwiadka, którego zostawiliśmy w Irlandii, w Szkocji, bo on przecież tam osiadł i do dzisiaj pamiętamy, niedźwiedzia jest łatwo ułaskawić i dlatego to jest clue do tego wszystkiego, jak my inne znaki spostrzegamy skorpiona, bo skorpion jest w gruncie rzeczy świetnym przyjacielem, kumplem, nie tylko do zabawy, ale uczciwym. To jest najważniejsze, jeżeli jest szlachetny, bo bywają czasami tak zwane no nie? A dlaczego? No bo już wiecie z poprzedniego filmu, że tam Pluton rządzi tym wszystkim i Pluton jest taką planetą niezbyt gorliwą. W dodatku w tej chwili znajduje się gdzie? No szukajmy. Pluton, Pluton, pokaż rogi. Tutaj jesteś, tak? A więc w tym momencie, kiedy przechodzi znaki i lada moment znajdzie się w wodniku i rozpocznie swoją szlachetną walkę o wolność, niezależność i prawa natury. Więc może powiedzieć precz z Zielonym Ładem. Czy tak może się stać? A jak myślicie? Stanie się czy też nie? Za kilka dni będzie głosowanie gdzieś tam i wybiorą. Kogo? No bliźniaka co prawda, ale czy on wygra, czy wygra ta dzierlatka? Kto z kim będzie na bary się macać? No, z taką dzierlatką nie chciałbym, ale z tym panem chętnie bym przy stoliczku usiadł i tego samogonu zakopiańskiego kieliszek takiego mocnego chlapnął dla kurażu. Powiecie, że jakaś głupota? Nie ma nic lepszego jak nietrzeźwy skorpion. Znacie to skądś? Stojąc nad barierą i trzymając się bardzo mocno. No cóż, czasami trzeba skoczyć w przepaść, a skorpiony uwielbiają tą naturę i to też jest strefa komfortu. Kiedy czasami przechodzą i zbyt mocno pieją i zbyt mocno głupieją i zostawiają w sobie niesmak straszny. Czasami po prostu odchodzą, bo przekroczyli barierę przyzwoitości. Znam to bardzo dobrze, bo jedna z moich sympatii po prostu wypiła zbyt wiele. Dzisiaj już nie ma jej. A była skorpionem klasycznym i dlatego ją poznałem świetnie. I czasem odchodzą gdzieś w otchłań. Dlaczego? Nie chcieli przekroczyć. Przekroczyli Strzelca i znaleźli się w Koziorożcu, a wystraszyli się wodnika. Progresywnie oczywiście, kiedy słońce zmierza. Wodnik jest dla nich wolnością, one nie lubią wolności. Skorpion lubi, kiedy się jego wszyscy słuchają. Kiedy przechodzi tą barierę, wtedy ucieka gdzieś do nory. Nora, no cóż, czasami jest to po prostu zwykły dół w plastikowym worku. Smutne, ale prawdziwe. I musicie to, drogie skorpiony, przełknąć jak zdechłą żabę, że nie dajcie się zrobić w takie formy, oczywiście jakiejś zabawy, bo takie
działanie jest wprost niemoralne. A dlaczego? No wyobraź sobie, że przeszedłeś strefę komfortu w działaniu. A co? Mnie nie wolno? Ale to nie ta strefa komfortu, tylko upojenia lub też złotego strzału. Czasami dajesz sobie gdzieś w naturę i to dzisiaj robią nasi sąsiedzi, kiedy mają do czynienia z eutanazją. Lubią to. O tym rozmawiałem w pociągu z bardzo młodym człowiekiem, który uważał, że nie jest to takie straszne. Wytłumaczyłem mu. Na przykładzie dawnej jaźni Czerwonej Armii, która nie robiła nic złego, tylko ośrodki osamotnienia, czyli takie właśnie typu tutaj kochanówek, a niektórzy lubią Wartę, jak wiedzą o co chodzi, albo Kartuzy. Może jeszcze jakieś inne wypowiedzieć miejsca odosobnienia sympatycznego, gdzie człowiek chodzi ciągle w koło. I jest to komfort. Fantastyczny. To jest dziecko szczęścia. Połknął. Pigułka zadowolenia. Nic go nie rusza, nic go nie dotyka. Czyżby? Jest po prostu przyrodą. Rośliną. Żyje i się cieszy słońcem. Czasami nawet widzi, że zachód minął, a on ciągle się opala. No, może być to pełnia świadomego działania. Że troszeczkę w błękicie, no Halloween jest zawsze modny. No cóż, niekoniecznie zawsze trzeba być modnym. Czasami po prostu jest się w strefie działania swojego wybryku natury i umiejętności fantastycznego rozmyślania. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Znacie? No, kto to napisał? Też wiecie. Nie wiadomo, kto jest autorem, ale nieważne, autor jest ciągle ten sam. Teatr w Gdańsku polecam. Bardzo dobry, najlepszy. Albo ten w Edynburgu. Jeszcze lepszy. I festiwal najlepszy. Niektórzy tam moi znajomi zdobywają laury. A dlaczego by nie? Przecież jesteśmy najlepsi. Co, nie wiesz o tym, że mamy przy ascendencie z Plutona? No więc dlaczego nas tak wiele uważa? Część jest lwów, a następna część właśnie skorpionów. Dlatego też jesteśmy takim krajem, gdzie w tej chwili ustawa wyszła, że można kablować. Wyobrażacie sobie? Czyli poniżenie godności i szlachetności. To nie ta husaria, która walczyła i była niezwyciężona. Nie, teraz będzie inwigilował. W czapeczce, w kapelusiku z NRD i du na przyjaciela. Świetny moment, no nie? To jest rzeczywistość, to jest ta strefa komfortu, w której cię zostawiają i chcesz być? Fantastycznie, to wyszło parę dni, parę godzin. I co? Jak się czujesz? Niewiarygodne, no nie? Że człowiek może człowiekowi zgotować ten los, ale już raz taki był. Przyszli ci i ci zrobili obozy, niemieckie obozy koncentracyjne na terenie Polski, a ci wywieźli do Staszkowa i jeszcze do innych miejsc. Specjalnie nie mówię, bo przecież po co?
Że wiecie, że ta maszynka ma tylko wybory, a Skorpion jest przewidywalny. GPT? A może coś więcej? Może radości? Zobaczymy, jak będzie treści, bo mam zamiar troszeczkę pokonferować z tym. Mam nadzieję, że jakoś się uda. Szlachetność słowa jest wygodą, a wygoda jest tylko przygodą. No więc trzeba ruszać do boju z szabelką. Jaką? No jaką? Jaką trzymał pan Pawłowski, złota szabla Polski. Ach, to był świetny mistrz. Pod jego namową też fechtowałem. Cała Polska fechtowała. Dzisiaj zapomniana sztuka, chociaż gdzieś tam dziewczyny i chłopcy świetnie to robią, bo jak nie językiem. Czasami niektórzy uważają, że to nobliści tylko potrafią, a jeszcze niektórzy po prostu za gardło się trzymając potrafią tak fechtować językiem, że po prostu same krzywe i kontrapunkty. Nic więcej. Ale to jest strefa komfortu, umiejętności balansu w słowie. Litera się zagina. No cóż, niektórzy kodeksem karmienia, paragrafem podpierani potrafią tak mówić płynnie, a już w tej chwili nawet na stołkach bardzo prymitywnych, co prawda, bo twardych, moralnie, potrafią z nich zrobić żelatynę. Było tak, nieprawda, jest tak. A dlaczego? Nikt nie wie. Kostka Rubika z każdej strony, ale nie można wrócić do tej samej formy, więc robi się kolorowo. No cóż, jako plastyk uwielbiałem profesora Opałkę. Tam była 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5 i tak dalej. Ciągi matematyczne, pociąg do erotyzmu. No, nie zawsze może to być ten Tuwimowski, czasami jeszcze jakiś inny. Ale cóż, Fredro jest tym mistrzem, więc zawsze, no cóż, strefa komfortu zostawia tylko w tym momencie zapach nieznośny. 4 liter. No, teraz wiecie, na czym polega długość w oddawaniu, stęknięcia z radości. Nareszcie się skończył. Ukończył następny kurs dywidendy życia. Jaki sobie wybrałeś, bo się boisz prawdy. Zawsze, za każdym razem zastanawiasz się, czy nie lepiej zostać przy tym starym. I to stare, no, próbuje rządzić, mimo że młode, mimo że ma 20 parę lat, ale jak spojrzymy genetycznie, na co czekam z Empiku na tą książkę, ciągle jest ten sam, to tylko klon klona klonem popychający. Kiedyś to były 3 litery CC, to prawie mucha gryząca. I znowuż jesteśmy w Skorpionie, bo coś nas gryzie, coś nas dusi, a strefa komfortu gdzie? Na biało, czy na tej czerwonej, bo ta czerwona zakrwawiona dosyć bardzo, nie umiejąca się przyznać, że to jest ta sama. No ale cóż, kiedy ktoś wolności pragnie,
I w bieli nie rozpoznaje przyjaciela, bo na dole jest czerwień zachodzącego słońca. No, czasem wybryki są tak dalekie, że komfort umysłu, część blada. Człowiek Halloween lada moment będzie stosować w swoich myślach, będzie myślał, że to wtedy. Miejmy nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy będziemy mogli naprawdę pozostawić wszystko to, co jest. To, czego się najmniej boimy, wolności. Bo to mamy zakorzenione w naszej treści umysłu i patriotyczności, która wręcz odchodzi gdzieś. Ktoś mówi, a co to jest? To ten Pluton w 12 sektorze. Nie tylko. Teraz wchodzi do wodnika, a wodnik daje wolność i ekspresję, bo przecież gdzie jest Pluton? W Skorpionie, a Skorpion kim jest? Pograniczem. A tutaj granice są zawsze ważne. Każdego słowa granica jest gdzieś, kończy się i następne słowo, a od słowa się rozpoczęło. Najpierw było słowo, a potem się stało. A teraz co się stanie? Z Bogiem was zostawiam i z naszym Panem. Do zobaczenia. Takie to skorpioniaste.